jadę na Nordkap dowolną drogą, to wy wybierzecie, którędy mam pojechać i jakie rzeczy mam po drodze zobaczyć. Dzień dobry. Dzisiejszy odcinek zaczynam w miejscu, które już widzieliście wcześniej. To jest punkt widokowy tuż przy wlocie do Frafjordu. I mówiłem wam już jakiś czas temu, że zabiorę was kiedyś, pokażę wam Frafjord, pokażę wam wodospad. Pogoda jest ok, nie pada, są bardzo nisko chmury. Ja chciałbym wam pokazać dzisiaj taką starą drogę górską, która kiedyś, zanim do Frafjordu można było przejechać przez tunel, tym tunelem również przejedziemy, ale najpierw odbijemy przed tunelem w prawo i pojedziemy drogą taką wąską, asfaltową drogą, która niestety w tej chwili nie jest już przejezdna. Nie można zjechać z drugiej strony do Frafjordu właśnie, tylko gdzieś w połowie na górze jest szlaban i od tamtego momentu można już schodzić bądź zjeżdżać na rowerze. Ale kawałek za szlabanem jest punkt widokowy, z którego widać cały fiord z góry. Tam chciałbym polatać dronem, a później pojedziemy do wodospadu Månafossen. To jest kawałek jeszcze dalej, trzeba pojechać też takimi serpentynkami, dojeżdża się do parkingu i tam też pokażę wam ten wodospad z drona. To jest w ogóle droga 450. Ze Stavanger wyjeżdża się w kierunku Ålesund drogą E39 i potem odbija się na 450 właśnie na Sirdal. I można dojechać kawałek dalej do miejsca Birkedal, od którego w prawo możecie odbić na Gloppe del Sura, a w lewo na Lissabon i na tą drogę śnieżną. Ok, i zobaczcie, teraz w lewo od drogi 450 jest znak na Frafjord i na Månafossen. A tutaj jest Birkedalstunet, czyli tam jest to miejsce z knajpą i odbicie na Gloppe del Sura, ale my skręcamy w lewo i kierujemy się na Frafjord. I przed nami jest tunel, przejeżdża przez tą górę i wyjeżdża już po stronie Frafjordu, ale my odbijemy tutaj w prawo, widzicie? Jest taka wąska dróżka, z której zjeżdża ten samochodzik. Tunel ma 4 km i oczywiście za chwilę wjedziemy do tego tunelu, ale najpierw pojedziemy tu. Tu po drodze można się zatrzymać na pięknym kempingu. Kurczę, teraz jak ta szyba, słuchajcie, jest taka cicha, w sensie tak dobrze chroni, to bardzo dobrze słychać wydech. Giljastölen. O, ale domy. No, ładne miejsce. Bardzo ładne. Wow, ale czad. I pamiętajcie, to jest droga, którą nie przejedziecie na drugą stronę do Frafjordu. Nie zjedziecie z tamtej strony. Ona kiedyś była oczywiście działająca, otwarta. To była jedyna droga, którą można było się dostać na dół. Ale z racji tego, że powstał tunel, no to ta droga już jest w sumie taka typowo widokowa, turystyczna. Ciekaw jestem, czy uda się wyjechać ponad chmury. Chociaż jak wyjedziemy ponad chmury, to z drona niewiele będzie widać. Więc nie wiem, co lepsze. Ale okej, zaraz zobaczymy. Tu jak widzicie, trzeba ostrożnie, ponieważ jest sporo innych użytkowników drogi. I trzeba uszanować. Ci użytkownicy tu mieszkają.
w tej chwili tutaj niewiele widać, jest bardzo mglisto. W magiczny sposób mgła się rozwiała. Oczywiście to nie magia, tylko magia telewizji. Jestem tutaj ponownie, ponieważ ostatnio jak byłem, czyli chwilę temu, to co widzieliście w chmurze, we mgle, niestety było takie mleko, że kompletnie nic nie było widać, więc nie mogłem wam nagrać widoku Frafjordu z drona, z góry, a na tym mi najbardziej zależało, żeby wam to pokazać. Dlatego jestem tutaj ponownie. Teraz widzę to miejsce kompletnie inaczej. Widzę, co tutaj jest w ogóle. Sama ta droga. O, pięknie. Teraz dojedziemy do końca tej drogi. O, właśnie w tej chwili widzicie tutaj. No to wtedy ja wam zaraz pokażę w przebitce. Zobaczcie w przebitce, jak wtedy to wyglądało. To teraz możecie zobaczyć, jak wygląda to miejsce. Tutaj są chytki, czyli takie domki, bardzo gęsto pobudowane. Tu oczywiście można na tym portalu, o którym wam mówiłem, fin.no, na tym portalu można znaleźć ofertę takich chytek i po prostu sobie wynająć ją na dzień, 2 tydzień, 2 tygodnie. Nie są to jakieś wielkie pieniądze, naprawdę. A spędzić tutaj w kompletnej ciszy i spokoju takie 2 tygodnie, mega czad. My też się z rodzinką wybieramy w sierpniu do takiej chytki w góry. Też wam nagram, pokażę wam mniej więcej, jak to wygląda, jakie są warunki w takich chytach. O kurczę, ale będzie pięknie dzisiaj. O wow! O wow! O wow! No więc tam na dole jest Frafjord. Pięknie. Przepiękna miejscóweczka, bardzo niedaleko od Stavanger, bo tutaj na sam dół jest około 50 km i można przejechać 2 drogami, przez drogą E39 i potem drogą 450, to już znacie te drogi, albo drugą drogą przez Sviland, to jest tak, przez góry się jedzie, taka wąziutka, fajna droga, bardzo przyjemna. Tam na dole jest kemping, ja go zaraz wam pokażę, podjedziemy tam i potem jeszcze pojedziemy na parking pod Monafossen, pod wodospadem, z którego nagranie widzieliście już w tym filmie o dronach, o przepisach dronowych. Bardzo polecam. Zresztą miejcie to na uwadze, jak będziecie tutaj jechać, żeby faktycznie przestrzegać tych wszystkich zasad, żeby przypadkiem nie wtopić i nie dostać jakiegoś mandatu albo kary, czy coś tam. Dzisiaj, jeżeli oglądacie ten film w momencie jego premiery, czyli w momencie jego publikacji, to znaczy, że jest 23 czerwca 2024 roku. I jeżeli wszystko poszło zgodnie z planem, to właśnie dzisiaj, 23 czerwca, jestem w Budę na północy. Ja już wspominałem w jednym z filmów, że wybieram się na północ. Tak, jestem na północy, zakładam, że jestem. Budę nie jest moim miejscem docelowym. W Budę już byłem. Pamiętacie, jak płynąłem z Lofotów z Moskenes do Budę? Tym razem popłynę w drugą stronę. A dokąd dojadę? Już niektórzy z was pewnie wiedzą, bo pisałem o tym w komentarzach i tu też zachęcam, abyście weszli i zasubskrybowali, albo jak to się mówi, zaobserwowali moje profile na Facebooku i na Instagramie. Profile nazywają się tak samo, Seize the Road. A tam będziecie mieli informacje na bieżąco o tym, gdzie jestem, co się akurat u mnie dzieje. Bo wiecie, filmy pojawiają się troszeczkę później. Chciałem wam jeszcze coś pokazać, ponieważ niedawno, popatrzcie, niedawno kupiłem tankbag. To jest coś, czego mi brakowało. To jest tankbag Givi. Nie pamiętam modelu, ja wam tutaj umieszczam ten model. Ten mój poprzedni też był Givi.
jakiś EA coś tam. EA 118? Nie pamiętam, to też wam tutaj na dole napiszę. Ale uważam, że to jest coś, czego mi najbardziej brakowało na motocyklu. Mam pod ręką dron i tę całą elektronikę i mogę w każdej chwili ją sobie wyciągnąć. Kiedy chmury są na tyle wysoko, że można wjechać tutaj na górę, na ten punkt widokowy, można zobaczyć przepiękną panoramę całego Frafjordu, no i oczywiście polatać dronem. Tu jak najbardziej można. To teraz zjeżdżam na dół. A, jeszcze chciałem powiedzieć o jednej rzeczy. Nie wiem, czy widzicie tutaj. Jednak zdecydowałem się nie usuwać tej ładowarki indukcyjnej do telefonu, która była od samego początku z motocyklem, jak go kupiłem. Planowałem ją usunąć, ale powiem wam, że ona coś nie łączyła. Jak się potem okazało, tam źle to było podłączone, były w tej wtyczce jeden z pinów był ciut za głęboko wciśnięty i po prostu czasami to nie łączyło. I tak sobie pomyślałem, bo okazało się, że mam jakiegoś iPhone'a 8 starego, nieużywanego, który miał wymienioną baterię i po naprawieniu tego, po doprowadzeniu tego do stanu używalności okazało się, że to jest dobra opcja i do nawigacji, i do przede wszystkim nagrywania GPX-ów, tak? Tych tracków GPX. Ponieważ tak sobie właśnie myślę, że zgodnie z tym, o czym wspominałem, chciałbym docelowo nagrywać te traki, żebyście mogli sobie je odtworzyć. Ja wiem, że to jest trochę bez sensu. Jak dla mnie to jest bez sensu. Jechanie po czyimś śladzie. O, tutaj widzę dużo uczestników drogi. Dzień dobry, dzień dobry. Moim zdaniem lepiej właśnie mieć orientację, dokąd chcemy jechać, ale niekoniecznie podążać czyimś trakiem, bo ja czasami też gdzieś odbiję kawałeczek, czasem nawet na siku, a to się nagrywa na tym GPX-ie, więc trochę bez sensu, żebyście wy ślepo podążali za tym śladem. Na telefonie mam nawigację Osmand Plus, OSM and Plus, Osmand. W tej wersji Pro ja wykupiłem tą licencję, czy też subskrypcję, żeby móc synchronizować sobie to między jednym telefonem a drugim, żebym mógł na przykład sobie projektować jakieś punkty czy jakąś drogę właśnie na jednym telefonie i potem, żeby to mi się pojawiło na drugim. No, taki kaprys. Dlatego docelowo te ślady będą. I widzicie, no to działa. To było na środku, ale trochę to było upierdliwe z kluczykiem, dlatego przyłożyłem sobie tutaj po lewej stronie. Zresztą też dlatego, ponieważ przez tankback, który mam, mimo tego, że go przesunąłem trochę w moim kierunku, to jednak ten telefon był zasłonięty przez tankback, a teraz nie jest. No i jak na razie działa. To jest telefon, w którym nawet jeżeli aparat fotograficzny, czy ta kamerka się rozsypie, bo wiem, że to jest dość częsty problem w telefonach przez wibracje, ale ładnie. Przez wibracje te kamery po prostu padają. Ale jest mi tutaj kamera kompletnie niepotrzebna, ponieważ mam drugi telefon, ten właściwy telefon, który nie jest przypinany, tylko jest włożony przy ciele. No, ale tankback bardzo, bardzo fajny. To jest prawie ten bliźniaczy model do tego, który miałem wcześniej. Troszeczkę inaczej są rozwiązane kieszenie. Ja przy okazji, jak już zjadę z nim troszkę kilometrów, to opowiem wam więcej, czy wszystko działa bez problemu, czy się nic nie rozsypało, czy z zamkami nie było jakichś tam akcji. Oczywiście jest pokrowiec, ten wodoszczelny, zielony. Także w tym temacie to chyba wszystko. Więc teraz po zjeździe z tej górki, z tego szczytu fiordu, wjeżdżamy do tunelu, czyli do tej krótszej drogi i obecnie jedynej drogi, która prowadzi do Frafjordu. Tunel ma niecałe 4 km. Widzicie? Längde. I wyjeżdża już po drugiej stronie. Tam, gdzie dołącza, z lewej strony będzie dołączenie tej starej drogi właśnie, którą zresztą przed chwilą mogliście zobaczyć z drona. Ona była tam widoczna.
Zresztą też pokażę Wam ją, jak będę w okolicach tego kempingu. No i wyjeżdżamy z drugiej strony tunelu. I tutaj po lewej stronie, zobaczcie, tu jest ta droga dla rowerów i pieszych. Więc przed chwilą widzieliście to z góry, teraz widzicie to z dołu. Podjedziemy sobie teraz na ten parking. Jesteśmy we Frafjordzie już w tej chwili, czyli na samym dole. Popatrzcie tutaj przede mną, jaki wodospad. Odbijamy w lewo na znaczek camping. Hyty, kampery, namioty. Tam jest taki punkt betonowy, można sobie podjechać. I tutaj taki zawijas. No, powiem Wam, że miejscóweczka na nocleg przepiękna. Zrobić sobie tutaj nocleg i na przykład wyskoczyć na Lisevejen, Glopedalsura, na spokojnie. Mega opcja moim zdaniem. O, i tu jest kemping. Widzicie, opisane wszystko po angielsku, po norwesku, po niemiecku, więc macie wszelkie informacje. To jest chyba kemping, który jest automatyczny. Tu jest chyba taki automat do płacenia. Nie wiem, jakie są ceny. Myślę, że jak znajdziecie sobie Frafjord Camping, prawdopodobnie będzie informacja. I teraz tak, ja wyłączę motocykl, żeby nie hałasował, bo może ktoś gdzieś śpi jeszcze. Ja widzę namiot, kampery, ale nie wiem, czy widzicie, tam od tunelu w prawo prowadzi droga. Widać takie wycięcie pod kątem. To jest ta droga, którą widzieliście z góry, z drona. Ja byłem gdzieś tam na górze. Nie potrafię powiedzieć konkretnie, które to miejsce. Ale pięknie. To jedziemy pod wodospad. Ale pięknie, chmury na szczytach. Super. Beautiful. Pięknie, zobaczcie. Wow. No i tam jest taki beton. Tam są wędkarze, płetwonurkowie. Tam się jedzie asfaltem na dole. Możecie tam podjechać. A my jedziemy tam. I stąd wyjeżdżamy w lewo, kierujemy się na Eikeskog. No i do wodospadu Monafossen mamy 8 km. Tam też są takie fajne zakrętasy. Pięknie wygląda ta dolina. Jeszcze z tymi chmurami dość nisko. Mega pięknie. Oczywiście jak jest bezchmurne niebo i słońce aż rozświetla całość, też wygląda cudownie. Ale dziś jest tak... Zresztą poprzednim razem było bardzo tajemniczo. Dziś jest mniej tajemniczo, ale równie pięknie. O, patrzcie tutaj. Przede mną wodospad. O, i już przede mną widzicie te serpentynki, które będą prowadziły mnie w stronę Monafossen. Już tam
z tyłu widać wejście do tej przepięknej doliny. Ale piękny widok. No, dziś jest ładnie. Dziś jest piękny widok. Może jednak trochę spróbuję Wam pokazać wodospad z innej strony niż widzieliście to ostatnio. I dojeżdżam właśnie na parking. I tu przede mną są takie schody z kamieni, którymi idzie się do góry. To jest wycieczka, taka wspinaczka w cudzysłowie, 30 minut i jesteście przy wodospadzie. Ekstra, co? Zatem bardzo mocno polecam Wam tę wycieczkę. Naprawdę, z kempingiem, zrobić sobie na przykład taką przelotóweczkę z noclegiem na kempingu we Frafjordzie, wjechać sobie na górę, zobaczyć, przyjechać tutaj, zostawić motocykl, wejść, zobaczyć wodospad, nawet pójść kawałek dalej, ponieważ jak dojdziecie do wodospadu, tam jest taki punkt widokowy, ale można iść dalej i wejść do tej doliny, którą widzieliście też na filmie poprzednim i na dzisiejszym również. Tam jest przepiękna dolina z moreną polodowcową. Słuchajcie, coś genialnego. I tam też jest taka ogromna, nie wiem jak to nazwać, takiego towarzystwa turystycznego DNT. To jest jakby chyta, no takie jakby schronisko, coś w tym stylu. Tak jak w Tatrach. Też można rozbić tam namiot. Przepiękne. I tamtą doliną można nawet dojść na Sierak. To by zajęło pewnie 3 dni, a może 2, ale dałoby się. Więc bardzo, bardzo polecam na przykład zrobić sobie taką akcję, żeby w jeden dzień zrobić właśnie na przykład tutaj Monafossen, Gloppedalsura, tam kawałek dalej i przenocować sobie we Frafjordzie, a potem wyjechać na Lisevejen, na tą drogę z tymi korytarzami śnieżnymi, dojechać do szczytu, tam gdzie się zaczynają serpentyny, wejść na przykład na Sierak, zjechać sobie do Lissabon na dół, może na przykład wsiąść na prom, wrócić do Lauvik, a może gdzieś pojechać dalej. Pomyślcie, bo to jest niedaleko. Tutaj ze Stavanger do tego miejsca, gdzie jestem, to jest jakieś 56 chyba kilometrów, ale bardzo, bardzo warto. Na dzisiaj dziękuję bardzo. Zapraszam Was na kolejne odcinki już z mojej wyprawy dalej na północ. Jeżeli chcecie wiedzieć, gdzie w danym momencie jestem, jeszcze raz zapraszam na moje social media, Facebook i Instagram, Seize the Road, tak samo. I oczywiście zachęcam do subskrypcji, do lajkowania bądź dodawania łapki w dół, jeżeli Wam się to nie podoba. Bardzo dziękuję tym wszystkim, którzy postawili mi już kawę. Ja zrobię taki odcinek, w którym osobiście każdemu podziękuję. Trochę to pewnie zajmie, bo się tych osób coraz więcej pojawia. To jest mega, mega fajne. Ja nie wydaję tych pieniędzy, słuchajcie, niech one się gromadzą i jak się uzbiera określona pula, to wtedy zrobimy coś wspólnie. Coś, o czym Wy będziecie mogli również zdecydować.
Aha, a co do Nordkap? Nordkap, pojadę na Nordkap, jak będę miał 10 000 subskrypcji. Taki cel. Wiem, że to brzmi śmiesznie, ale tak, nie ciągnie mnie tam, ale wiem, że kiedyś trzeba będzie to zrobić. Więc to jest cel dla mnie, dla Was. 10 000 subskrypcji, jadę na Nordkap dowolną drogą. To Wy wybierzecie, którędy mam pojechać i jakie rzeczy mam po drodze zobaczyć. Dziękuję. Do widzenia.